W dzisiejszym odcinku pokażemy, jak poprawnie wykonać manikur klasyczny lakierami proteinowymi. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj bierzemy na warsztat lakiery, zwykłe lakiery do paznokci. Mimo tego, że hybryda króluje w branży stylizacji paznokci, dzisiaj porozmawiamy sobie o lakierach proteinowych, czyli klasycznych, zwykłych lakierach, których może używać nasza córka albo po prostu każdy, kto nie ma pojęcia o stylizacji paznokci. Pokaże nam, jak pracować tymi lakierami Aleksandra Woś. Witajcie moi kochani, nazywam się Ola Woś i jestem instruktorem marki Indigo. Swoje centra szkoleniowe mam zarówno w Radomiu, jak i w Grójcu, do których bardzo serdecznie Was zapraszam. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam, w jaki sposób wykonać zabieg z użyciem lakierów proteinowych, czyli manikur klasyczny. A w roli głównej nasz ukochany Green Setter, więc serdecznie Was zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że pamiętacie o 5. konferencji Indigo, która będzie już 10 września o godzinie 10. To wydarzenie wyjątkowe. Będzie to konferencja targowa. Takiej jeszcze nie było. Podczas niej dostaniecie dostęp do przedpremierowych nowości i wyjątkową ofertę targową. Atrakcją i niespodzianką nie będzie końca. Na przykład mamy dla Was e-booka z jesiennymi zdobieniami. Mamy też wjazd na poprzednie konferencje. Mamy też kolor, ale nie powiem jaki, jesienny, no i przede wszystkim imienny certyfikat. I oczywiście te wszystkie atrakcje oraz parę innych będą dostępne wyłącznie dla osób, które będą z nami na tym evencie. Na konferencję warto zapisać się już dzisiaj, bo liczba miejsc jest ograniczona. Wystarczy wypełnić formularz, potwierdzić rejestrację i dołączyć do nas z dowolnego miejsca na ziemi. Link do zapisów czeka w opisie. Bezpłatna rejestracja i bezpłatne uczestnictwo. Prelegentki, które o paznokciach wiedzą wszystko. Czyż to nie brzmi jak genialny przepis na udaną sobotę? Do zobaczenia na konferencji. To co, będziecie z nami? Produkty i narzędzia, których użyjemy w dzisiejszym odcinku to metalowe kopytko, baza winylowa, lakier proteinowy Green Setter, Top 2-in-1, Dry Up i Cleaner Wipe Off. Dlaczego lakier hybrydowy wyparł ten zwykły? O tym nie trzeba mówić. To jest oczywista oczywistość. Jeżeli mogę wykonać tą samą usługę mniej więcej w tym samym czasie, a tutaj mieć 4-krotnie dłuższy efekt, no to o czym mówimy? Ale są sytuacje, w których zwykły lakier się przyda. Po pierwsze, kiedy mamy jakiś event i chcemy mieć kolor paznokci dopasowany pod kreację, a niekoniecznie w tym kolorze chcemy chodzić przez kolejne 3 tygodnie. Po drugie, kiedy mamy odrost, a nie mamy czasu, to jest, wiecie, tak powiedziane pod stołem, tak wiecie, po koleżeńsku, ponieważ de facto nie wolno nam chodzić z odrostem, bo to szkodzi płytce, ale czasami się zdarza, że po prostu coś Ci wypadnie i nie masz czasu iść na uzupełnienie, więc jeżeli masz paznokcie zrobione Green Setterem, a masz też lakier klasyczny Green Setter, no to trochę to ułatwia sprawę, żeby nie było widać odrostu. I po trzecie, pedicure. Można sobie żonglować wtedy kolorami i malować na pedikurze co tydzień inny kolor, mieć po prostu położony przykładowo jakiś nudziak i zamalowywać go raz na jakiś czas, dopasowując go do klapeczek i stylizacji. Warto też dodać, że dzisiejsze lakiery klasyczne są lepsze niż te, na których pracowaliśmy kilka lat temu. Szybciej wysychają, są bardziej napigmentowane, no i są odpowiednikami kolorów, które kochamy w naszej palecie, tak jak na przykład Green Setter. Kopytkiem odpychamy wał okołopaznokciowy, następnie przy pomocy wacika nasączonego w cleanerze Wipe Off odtłuszczamy naturalną płytkę. Nakładamy bazę winylową, malując staramy się nie dotykać pędzelkiem do wałów. Powinniśmy pozostawić również delikatny odstęp od skórek. Przy pomocy bazy zabezpieczamy również wolny brzeg paznokcia. Po co używać bazy? Po pierwsze, baza winylowa wzmocni naturalną konstrukcję paznokcia. Po drugie, wygładzi ją, przez co będzie łatwiej zaaplikować kolor. I po trzecie, na przykład czerwony pigment często może nam zabarwić płytkę, więc jest to dodatkowe zabezpieczenie przed tym, żeby nie mieć zabrudzonej płytki. Nakładamy pierwszą warstwę lakieru proteinowego w kolorze Green Setter. Malowanie rozpoczynamy od środka paznokcia, następnie starannie domalowujemy boki. Szybkimi ruchami wyrównujemy lakier na całej powierzchni. Co warto wiedzieć o naszych lakierach klasycznych? Po pierwsze, zapewniają długotrwały efekt, są elastyczne i długo wytrzymują na paznokciach. Po drugie, mamy je w zatrważającej ilości 18 odcieni, ale wiecie, szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę, że jednak hybryda króluje, a te lakiery są alternatywą, to też nie chcieliśmy szaleć. Jeżeli nam powiecie, że chcielibyście więcej takich lakierów,
no to jest to jak najbardziej do rozpatrzenia. Są to lakiery proteinowe, ponieważ zawierają hydrolizowane proteiny jojoba, które mają za zadanie wzmacniać naturalną płytkę. Są mocno napigmentowane i mają kremową konsystencję, ponieważ doskonale wiemy, że wracając z lakieru hybrydowego na lakier klasyczny, klient będzie mieć oczekiwania, więc robiliśmy te lakiery tak, żeby jak najmilej się nimi pracowało. Jeżeli całe życie pracujemy na hybrydzie, to żebyśmy przypadkiem nie wsadzali ręki do lampy, ponieważ wiadomo, że zwykły lakier sam wysycha. Trzeba co prawda poczekać kilka minut, ale spokojnie wyschnie samoistnie. Drugą warstwę koloru malujemy w ten sam sposób. Zaczynamy od środka paznokcia, następnie przechodzimy na boki. Musimy pracować dość szybko, aby równomiernie rozłożyć lakier na całej powierzchni paznokcia. Jest jeszcze jeden plus lakierów zwykłych nad lakierami hybrydowymi. Kwestia pobrudzonych skórek. Jeżeli zabrudzimy w lakierze hybrydowym skórki, co robimy? Musimy zetrzeć całość cleanerem, dokładnie oczyścić, ponieważ produkt światłoutwardzalny nie może mieć kontaktu ze skórą. A w przypadku lakieru klasycznego spoko, nic się nie dzieje, nie trzeba ścierać całego paznokcia, wystarczy tylko przetrzeć sam obszar brudnej skórki i voilà, sytuacja naprawiona. Co czyni zwykły lakier bardzo dobrym materiałem treningowym dla dziewczyn, które być może chciałyby wejść w świat hybryd, ale jeszcze tak nie do końca są pewne, wiecie, lepiej jest naprawdę poćwiczyć sobie na zwykłych lakierach, bo na koniec dnia jest to dość podobna procedura. Całość zabezpieczamy topem 2-in-1, dzięki któremu wydłużymy trwałość lakieru i nabłyszczymy jego powierzchnią. Odczekujemy około 60 sekund i aplikujemy dry up. Wisienką na torcie naszej stylizacji zwykłym lakierem jest Dry Up, który, jak nazwa wskazuje, przyspiesza schnięcie, ale również wydłuża trwałość i przede wszystkim nawilża skórki. Pamiętajmy, że nawet najpiękniejsze paznokcie i suche skórki, trzeba o nie zadbać. A że Dry Up ma w sobie olejek z kukui, z makadami, ze słodkich migdałów i witaminę E, to genialnie zadba o nasze skórki. Czyli takie 2-in-1. Gotowe! Tak prezentuje się gotowa stylizacja wykonana klasycznym lakierem proteinowym w kolorze Green Setter. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzu, czy będziecie korzystać ze zwykłych lakierów tego lata i jeśli tak, to gdzie? Czy na nogach, czy jednorazowo na rękach? Pamiętajcie, że jesteśmy zawsze w czwartek o godzinie 17. I jeszcze proszę, napiszcie, jeżeli lubicie zwykłe lakiery, jaki kolor z hybrydy powinniście znaleźć w kolekcji lakierów klasycznych. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!